Dzień dobry, witam Was z Niemiec, jestem w trasie, jak to zwykle zresztą bywa ze mną. Mam załadowane śmigło, 62 metry dziś, prawie jak zwykle. No i jak to zwykle ja w ciągu dnia odpoczywam, a w nocy jadę. Ale dzisiaj wyjątkowo nie o tym mowa. Ostatnimi czasy zaangażowałam się w akcję społeczną prowadzoną przez spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe o nazwie Bezpieczny przejazd szlaban na ryzyko. Jak się domyślacie, akcja ta ma na celu obniżenie liczby wypadków na przejazdach kolejowych. W ramach tej akcji miałam możliwość wzięcia udziału w symulacji zderzenia pociągu z samochodem osobowym. Całe zdarzenie obserwowałam ze środka lokomotywy z perspektywy maszynisty. Mieliśmy do dyspozycji 80-tonową lokomotywę, którą rozpędziliśmy do prędkości 30 km na godzinę i pomimo tak niskiej prędkości maszynista nie był w stanie wyhamować lokomotywy przed przejazdem kolejowym i uderzyliśmy w samochód. Samochód od strony kierowcy został zgnieciony aż do fotelu pasażera. Gdy obejrzałam nagranie z kamery, którą umieściłam przed symulacją na fotelu kierowcy, byłam przerażona. Dzięki temu nagraniu uświadomiłam sobie, co może czuć człowiek, który za ułamek sekundy straci życie przez głupotę. I wtedy pomyślałam, że trzeba zrobić wszystko, aby nikt z Was nie doświadczył tego nigdy w swoim życiu. Dlatego apeluję do Was. Miejcie się na baczności, gdy dojeżdżacie do przejazdów kolejowych. Pamiętajcie o tym, że zawsze, w każdej sytuacji pociąg ma pierwszeństwo, nawet w stosunku do pojazdów uprzywilejowanych. W 2005 roku doszło do 236 wypadków na przejazdach kolejowych. 10 lat później, w 2015 roku, doszło do 155 wypadków. Statystyki mówią, że 98% tych wypadków miało miejsce przez pośpiech, rutynę, ryzyko czy nawet brawurę. Dlatego nie pozwalajcie sobie na takie zachowania. Nie wpadajcie w rutynę. Pamiętajcie o tym, że pociągi nie jeżdżą w stałych porach. W końcu rozkłady jazdy pociągów pasażerskich zmieniają się, a pociągi towarowe jeżdżą o różnych godzinach. Nie dajcie się pośpiechowi. Wiem, że w życiu są takie sytuacje, gdy liczy się każda minuta w dotarciu do celu, ale pamiętajcie o tym, że 1 minuta zaoszczędzona na przejeździe kolejowym może przekreślić wszystko, całe życie. Nie podejmujcie ryzyka przejeżdżania na czerwonym świetle, czy nawet pomijania zapor na przejeździe kolejowym. Trzeba uświadomić sobie jednak, że jeden fałszywy krok może przekreślić całe życie. W 2015 roku doszło do tragicznego wypadku w Czechach. Polski kierowca ciężarówki wjechał na czerwonym świetle na przejazd kolejowy, został zamknięty między szlabanami i uderzył w niego pociąg pendoliną. 3 osoby z pociągu zginęły, a kierowca w tym roku został skazany na 8,5 roku więzienia. Drodzy kierowcy zawodowi, pamiętajcie o tym, że gdy my spowodujemy taki wypadek, jesteśmy sądzeni za spowodowanie zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego, a wypadek zamienia się w katastrofę. Dlatego my, jako profesjonaliści, musimy być 10 razy bardziej czujni, prowadząc takie duże pojazdy. Ja sama doskonale zdaję sobie z tego sprawę, ponieważ mój załadowany zestaw mierzy sobie zazwyczaj 65-66 metrów. I za każdym razem, gdy konwój dojeżdża do przejazdu kolejowego, nie wjeżdżam na przejazd kolejowy, dopóki poprzedzająca ciężarówka razem z pilotem nie odjedzie na tyle, że będzie dla mnie wystarczająco dużo miejsca, ponieważ w wypadku, gdy na przejeździe zaczną się zamykać szlabany, zaświeci się czerwone światło, ja w błyskawicznym tempie muszę wyciągnąć te 4 ciężarówki przez tory. Jeżeli nie zdążę, dochodzi do katastrofy. Chciałabym też zwrócić się do pieszych. Piesi, pamiętajcie o tym, że pociąg z każdej strony torów wystaje jeszcze po metrze. Co więcej, gdy znajdujecie się na terenach kolejowych, pamiętajcie też, weźcie pod uwagę to, że nowoczesne pociągi są super ciche, dlatego może dobrze by było odpuścić sobie słuchanie muzyki przez słuchawki. No i koniec końców, chodzenie po torach jest zabronione. Kolejną rzecz kieruję do rodziców. Drodzy rodzice, no ja sama nie jestem rodzicem, ale jako nauczycielka wiem, że dzieci najłatwiej uczą się przez naśladowanie. Dlatego, jeżeli Wy teraz będziecie prawidłowo zachowywać się na przejazdach kolejowych, Wasze dzieci w przyszłości najprawdopodobniej też będą się tak zachowywać. I gdy kiedyś Wasze dziecko zrobi prawo jazdy i będzie jechać wieczorem na dyskotekę, będziecie mogli spać spokojnie. Z innej paczki to zauważyłam, że kierowcy w krajach zachodnich mają bardziej poważne podejście do respektowania przepisów drogowych. Nie wiem, czy jest to kwestia mentalności, czy jest to kwestia bardzo wysokich mandatów, a może kwestia tego, że bardzo łatwo jest stracić prawo jazdy tam. Nie wiem, ale wiem, że dzięki temu ludzie nie dają się zabić maszyną. Pomyślcie o tym.
Już na sam koniec, jeszcze raz apeluję do Was o to, abyście byli czujni i mieli się na baczności na przejazdach kolejowych. Za każdym razem, gdy będziecie dojeżdżać teraz do przejazdu kolejowego na tyle głowy, miejcie tą myśl, że jeden wagon pasażerski waży średnio 50 ton. 10 wagonów, 500 ton, do tego jeszcze lokomotywa. Więc jeden pociąg waży 500-600 ton pasażerski. Pociąg towarowy może ważyć nawet 3000 ton. Rozpędzony do prędkości 100 na godzinę, mniej, czy to więcej. Wiecie już wszystko. A gdy zauważy Was maszynista, jest już za późno. Dlatego na przyjazdach kolejowych rozglądajcie się, upewniajcie się, czy to nic tam nie jedzie, z lewej, z prawej i gaz. Bądźcie bezpieczni. Cześć!